Cześć, nazywam się Paulder Kozłowska. A ja Jakub Kowal. Jesteśmy studentami związanymi z programem Uniwersych na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uniwersych to Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości, który zrzesza 7 uczelni z całej Europy w ramach współpracy na rzecz eksploracji kosmosu i edukacji na jej temat. Dzisiaj jednak skupimy się na naszej lokalnej edukacji kosmicznej. Jesteśmy właśnie w Space EduLabie z Krzysztofem Grabowskim Cześć, dzień dobry. i chcielibyśmy chwilę porozmawiać o rekrutacji, która właśnie ruszyła na nowy kierunek studiów magisterskich Space Technologies. I przechodząc tutaj może płynnie do pytań, czy mógłby Pan krótko opowiedzieć o sobie, swojej pracy w Centrum Technologii Kosmicznych oraz czym Pan się zajmuje na AGH? Okej. Obecnie jestem oddelegowany w sumie z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Robotyki do Centrum Technologii Kosmicznych. Jednym z moich głównych zadań w ramach Centrum Technologii Kosmicznych, oprócz prac badawczo-naukowych, w sumie badawczych, było rozwijanie edukacji właśnie w obrębie konsorcjum Uniwersytetu. Pierwszym etapem było tworzenie wspólnych kursów na całej uczelni, przedmiotów. W kolejnym etapie podejście do stworzenia wspólnych programów różnych studiów, znaczy to na pierwszym czy na drugim stopniu. To ewoluowało do stworzenia, żeby móc mówić o wspólnym programie studiów, no to trzeba mieć swój program studiów, prawda, na AGH, którego obecnie nie mamy. Znaczy, przepraszam, już mamy. I to było główne moje zadanie, stworzenie nowego kierunku na drugim stopniu właśnie w obrębie technologii kosmicznych. Oprócz tego oczywiście jestem, tak jak mówię, zaangażowany badawczo z tą lekką nutą Space'u, to znaczy jestem zaangażowany w projekt Next in LEO, pierwszy projekt z AGH, który poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną tego maja, gdzie odpowiadam za część elektroniczną i software'ową. A skąd wziął się pomysł na stworzenie studiów magisterskich Space Technologies? Właśnie tak jak mówiłem, narodziło się to dosyć naturalnie jako jeden z kolejnych etapów programu Uniwersech, który ma co do zasady jakby stworzyć Uniwersytet Kosmiczny Europejski. No ale żeby mieć wspólny uniwersytet, też trzeba mieć wspólny kierunek. No, żeby mieć wspólny kierunek, to partnerzy muszą mieć jakby swoje lokalne kierunki, zaoferować i postarać się je połączyć w jedną całość, w jedno może kurikulum, gdzie studenci mogliby partycypować w ramach jednego kierunku, a mieć tytuł na przykład z 3 uczelni, a może z 7. Tak docelowo już powiedzmy, jakbyśmy mieli iść bardzo długofalowo. Więc to był taki jakby pierwszy motywator do tego, żeby to stworzyć. Drugi to też jednak to, jak obserwujemy rynek tutaj nasz lokalny. Powstało dużo firm, dużo startupów, dużo kompetencji jednak takich jest potrzebnych, które są na pograniczu wielu kierunków, które teraz oferuje uczelnia. No właśnie w tej aplikacji, czy tam w domenie technologii kosmicznych. Więc to jakby nas utwierdziło, że to jest no, konieczne, że no, musimy po prostu to zrobić, jeżeli chcemy dalej się rozwijać jako uczelnia i oferować ciekawą ofertę dydaktyczną dla naszych studentów. A w takim razie, jeżeli mogę dopytać, jak wygląda sprawa ze specjalizacjami? Czym charakteryzuje się ten konkretny kierunek i czym on polega? No właśnie, tutaj tak, ten kierunek jest dosyć szeroki, bo w sumie technologie kosmiczne są dosyć szerokie. Kierunek został skonstruowany tak, że mamy część przedmiotów, które są obowiązkowe dla wszystkich wspólna. Na pierwszym semestrze to jest chyba 15 ECTS-ów, czyli mniej więcej połowa. Na drugim to jest chyba jeszcze mniej, bo to jest chyba 12 ECTS-ów, jeśli dobrze pamiętam. Później mamy 3 ścieżki kształcenia do wyboru. Upstream, czyli to, co wysyłane. Downstream, czyli to, co chcemy przetwarzać, szczytywać, komunikacja z tym. I biomedical, czyli wszelkie aspekty biologiczne, ale również medyczne, no bo jednak bardzo dużo eksperymentów, czy w ogóle dużo aplikacji, to jednak jest nawet jak człowiek się zachowuje w przestrzeni kosmicznej. Więc takie 3 ścieżki kształcenia są zaplanowane. Każda na chwilę obecną po 12 osób planujemy na poszczególne ścieżki kształcenia. Kiedy w takim razie określamy, którą ścieżkę, specjalizację chcielibyśmy obrać? Jednym z pierwszych pytań już na egzaminie kwalifikacyjnym, który będzie na początku lutego, 7 lub 9 luty, nie pamiętam konkretnie,
studenci kandydaci poproszeni, żeby uporządkowali w kolejności, w jakiej chcieliby dostać się na swoje wymarzone ścieżki kształcenia w pierwszej kolejności, w drugiej lub w trzeciej. No bo też wiemy, że jak ktoś, nie wiem, nie dostanie się na upstream, downstream, być może biomedical to nie jest to, czego poszukuje, albo vice versa, ktoś jest na biomedical, no być może downstream, gdzie będzie dosyć sporo programowania, nie jest to, czego poszukuje, więc kandydaci będą poproszeni. Na koniec egzaminu, jak już będziemy mieć listy rankingowe na podstawie tego, kto gdzie zadeklarował, tak będziemy przypisywać studentów. A kto prowadzi zajęcia na tych specjalizacjach? Czy są jakieś konkretne osoby, które będzie można spotkać z różnego rodzaju firm czy przedstawicieli? Tak, no tutaj mamy dosyć szerokie spektrum, bo mamy zarówno ludzi z nawet nie tyle branży kosmicznej, co z agencji, czyli tak, mamy na przykład Europejską Agencję Kosmiczną, tak jak mówiłem, Orbital Mechanics będzie prowadzone przez doktora Michela Armano z ESY. Systems Engineering w tym semestrze, według mnie bardzo ciekawie, będzie przeprowadzone przez doktora Eda Rukesza z ISRO, czyli Indyjskiej Agencji Kosmicznej. On ma już 20 lat doświadczenia w wysyłaniu rzeczy w kosmos, także to jest według mnie bardzo niesamowite i ciekawe doświadczenie, że mógł mieć z nim zajęcia. Zresztą siedzi tutaj w budynku na drugim piętrze, także polecam, bo jest otwarty na wszelkie współpracy ze studentami jak najbardziej. Ale są też przedstawiciele firm. Nawet w dniu dzisiejszym miałem calla z firmą Intel, którzy wspierają nas w niektórych przedmiotach, czy to do przetwarzania sygnałów, danych, czy nawet do elektroniki. Są firmy Cloudflare, które również wspierają nas w tworzeniu tego kierunku. Także tutaj tych firm, z którymi się kontaktujemy, cały czas gdzieś tam rozmawiamy, żeby nawet jeszcze zwiększyć zaangażowanie, jest całkiem sporo. To teraz może ulubione pytanie studentów, czyli czy ten kierunek jest bardziej nastawiony na wiedzę teoretyczną, czy raczej idziemy tutaj w stronę praktyczną? Jakie podejście jest tutaj przeważające? Myślę, że więcej będzie praktyki, ale tej teorii nie ominiemy. Tak, no bo warto wiedzieć jednak, jak te orbity się zachowują. Myślę, że na fizyce u nas często to było na początku gdzieś w takim bardzo podstawowym zakresie, no ale jednak może nie w szczegółach. I jednak chcielibyśmy, żeby te takie podstawowe rzeczy, koncepcje były gdzieś tam utrwalone. Czy nawet jak mechanika płynów, jeżeli mamy mówić o rozwijaniu budowy rakiet, no to te podstawy warto byłoby mieć. Teraz oczywiście mechanicy do nas przyjdą, będą to mieli, ale niekoniecznie przyjdą na mechanicy. Więc takie rzeczy musimy trochę jeszcze utrwalić, ale co do zasady większość rzeczy będzie ukierunkowana w kierunku właśnie praktycznym, żeby wykorzystać tą wiedzę. I według mnie cały przedmiot, nawet Systems Engineering, czy tam jest Fundamentals of Space, tak on się nazywa, to jest właśnie po to, żeby wykorzystać praktycznie tą wiedzę teoretyczną w określony też dany sposób, bo to nie da się po prostu tak połączyć dwóch rzeczy. Kto jest w projekcie kosmicznym, to wie, że jednak tam dokumentacja to jest często nawet bardziej ważna niż teoria, czy niż nawet sam eksperyment. Czy w takim razie ta praktyczna część tych studiów będzie się opierała bardziej na projektach, gdzie student będzie musiał sam, mówiąc kolokwialnie, rozkminić temat, czy będą to raczej czy będzie to bardziej forma labów, laboratoriów, w których jednak to prowadzący będzie prowadził studenta? To znowu jest trochę zależne, aczkolwiek to pierwsze, o którym Jakub wspominałeś, czyli projekty jednak realizowane przez studentów, w mojej opinii w ogóle kreowanie tego, że dana osoba musi sama rozwiązać ten problem, zagadnienie, lub jako grupa rozwiązać dany problem, zagadnienie, no to jest taka umiejętność bardzo poszukiwana na rynku, niż prowadzenie za rączkę. Oczywiście prowadzący jest po to, żeby pomóc, nie? Żeby dodać jakieś elementy, albo żeby jak ktoś idzie naprawdę w złym kierunku, żeby poprowadzić cię. Jednak w większości to będzie tak, że będzie wprowadzenie teoretyczne, jakieś proste zadania, a później większy projekt. A jak to wygląda z
stażami w instytucjach współpracujących z CTK czy ogólnie z AGH-em. Mhm. Znaczy tutaj ten temat jest jeszcze dalej rozwijany. Nie mamy jakby podpisanych umów na staże, aczkolwiek będziemy dalej promować naszych studentów, czy to właśnie w tych firmach, których już wymieniłem. Jak najbardziej mogą aplikować tam na staże. Tak samo bardzo chcielibyśmy uzyskać programy stażowe i stypendialne w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tu jednak musimy mieć już no przynajmniej chociaż jeden semestr wykonany, żeby móc coś takiego zaoferować. Tutaj nawet teraz francuska agencja, z tego co wiem, była zainteresowana, żeby nawet finansować staże po studiach. To jest dosyć świeży temat, bo z tego tygodnia. Tylko to nie jest jeszcze na papierze, dlatego nie chcę nic obiecywać, że coś takiego będzie, aczkolwiek wydaje mi się, że student z taką wiedzą w tym kierunku, myślę, że bezpośrednio on wybierze firmę i zostanie przyjęty na staż. Znaczy przynależność do koła naukowego dodaje punkty czy na egzaminie, czy jest w jakikolwiek sposób premiowana? No właśnie, może te koła naukowe możemy trochę rozwinąć, bo to jest w sumie i odpowiedź na pytanie, które Jakub miał wcześniej, teraz masz ty Powder. Jeśli chodzi w ogóle o te zajęcia praktyczne, kołem zamachowym w ogóle tych studiów jest może nawet nie tyle, że przymus przynależenia w kole naukowym, ale aktywne działanie w kole naukowym lub w projektach zaangażowanych w kole naukowym, bo wiadomo, koła naukowe, które mają inne specyfika i nie wszyscy mogą się łatwo dostać do tych kół naukowych, co też wyszło po rozmowach z kołami naukowymi, więc jeden przedmiot jest w ogóle poświęcony na to tylko i on jest przez wszystkie 3 semestry, że musicie brać aktywny udział w kole naukowym. No bo projekty kosmiczne trwają dłużej niż z reguły semestr, takie większe. I chcielibyśmy, żeby było takie hands-on experience, nie? Żeby jednak uczyć się przez tą praktykę, podpatrywać i wiadomo, na początku przyjdziecie, jesteście zieloni w kole naukowym, więc musicie się najpierw nauczyć, no ale później się rozwijacie. Na ostatnim semestrze przekazujecie wiedzę dalej i koło się zamyka. To jeżeli chodzi w ogóle o zaangażowanie podczas studiów. Ale odpowiadając Paweł na twoje pytanie, no też to jest aspekt, nie wiem czy dobrze, czy źle, ale u nas będzie premiowany na egzaminie kwalifikacyjnym wszelka aktywność poza studiami, nie tylko nawet koła naukowe, wszelka działalność nawet charytatywna, wolontariat będzie premiowane, jeśli chodzi o egzamin kwalifikacyjny, bo z naszej oceny, my przynajmniej tak podchodzimy, że motywacja czasem chyba nawet jest ważniejsza niż wiedza, którą można zawsze nadrobić. Dlatego nie chcę powiedzieć ile konkretnie procent, ale dużo, powiedzmy od 20 do 30% podczas egzaminu będzie właśnie przyznawane za to. To jeszcze w takim razie z ciekawości, jak to wygląda z organizacjami kosmicznymi, tak jak na przykład Local Team, czy tutaj nie mamy stricte kompendium wiedzy technicznej, przynajmniej nie wszyscy. Bardziej zbieramy osoby, które są zaangażowane w kosmos, które chcą gdzieś działać i rzeczywiście realizujemy różnego rodzaju projekty, ale bardziej bardziej społeczne. Jeżeli pytasz się o rekrutację, to będzie jak najbardziej mile widziane i akceptowalne, no bo tak jak mówię, to organizacja nie musi być koło naukowe per se. Jakakolwiek forma wolontariatu jest premiowana. Czy pozostałe aspekty egzaminu uda wam się przejść? Tego już nie wiem, ale zakładam, że jak mając wiedzę inżynierską i zainteresowanie kosmosem, pracowanie w zespole, to też znowu może trochę osoby, które nas słuchają, będą miały łatwiej. Zaangażowanie w zespole i praca w zespole będą też pytania z tego zakresu. Także myślę, że zaangażowanie, tak jak Paweł mówił, w Local Teamie jak najbardziej na tak. Bardziej tutaj chodziło mi o też temat działalności w Students Local Teamie podczas tych studiów, czy w ramach działalności koła, tak jak Okej. Krzysztofie, Aha, rozumiem. zostało uwzględnione. Ciekawy aspekt. Myślę, że tak. Nie mamy tego wpisane jeszcze, że tak powiem, nawet wprost, jak rozliczać takie koła naukowe. Mieliśmy wstępne rozmowy z kołami naukowymi.
z którymi zresztą muszę zrobić follow-up. Miałem od grudnia, także jeżeli mnie słuchają, to pewnie teraz tam mogą się dopytywać, kiedy dostaną arkusz. Wydaje mi się, że wszelkie aspekty takie w obrębie kosmosu będą u nas mile widziane w ramach tych przedmiotów zaliczeniowych. Aczkolwiek wydaje mi się, że te inżynierskie mogły być ciekawsze, no bo to są jednak studia magister inżynier, nie? Ale myślę, że na ten moment nie wykluczamy. No, na pewno będziemy się uczyć na błędach, nie? No bo to jest okej robić błędy, popełniać błędy, to jest nie okej je powtarzać. Nie? Wybierając trochę w przyszłość, jak już student popełni wiele błędów, ale też zyska jakąś wiedzę, ukończy te studia magisterskie, jakie ma potencjalne ścieżki rozwoju kariery po ukończeniu tych studiów? No tutaj mamy znowu, to jest bardzo zależne, którą ścieżkę kształcenia wybierzecie. Ścieżka upstreamowa, no to powiedzmy jest taka bardziej hardware'owa, no ale wszelkie prace, czy nawet, nie wiem, jako elektronik, też nawet są jako programista, czy embedded, no to są kilka nawet takich ścieżek rozwoju. Wiadomo, że tutaj jest ta domieszka tej aplikacji kosmicznej, ale to też może dawać przewagę, no bo trochę inaczej się projektuje coś, co ma polecieć, od coś, co jest tutaj na Ziemi. Przy downstreamie tutaj będzie dosyć dużo programowania, sporo Pythona, sporo przetwarzania danych, obrazów. I znowu, można to wykorzystać w kosmosie, czy tam w aplikacjach kosmicznych, no ale niekoniecznie, bo zbiór danych może być dowolny de facto. Także wszelkie aspekty z big data mogą również tutaj mieć znowu potencjalną ścieżkę rozwoju. Biomedyczne aspekty to też już jest całkowicie jeszcze odrębna ścieżka. Rynek u nas co prawda dopiero się rozwija w tych aspektach, no ale naukowo się dzieje bardzo dużo, jeśli chodzi o aspekty biomedyczne. I tutaj też jest trochę takie uzależnione od tego, czy to będą aspekty bardziej biologiczne, czy może właśnie chęć pozostania w jakichś projektach badawczo-naukowych, może w formie doktoratów, czy nawet w agencjach kosmicznych. No to jest też taka dosyć ciekawa ścieżka rozwoju. Bo rozumiem, że nazwa studiów jest w języku angielskim. Czy także zajęcia będą w nim prowadzone? Tak, studia są całkowicie w języku angielskim. Nie ma tutaj, no inaczej, praktycznie w jakikolwiek aspekt kosmiczny jest to nawet nie tylko język angielski, to jest wielojęzykowość, więc nie ma tutaj, że tak powiem, za dużego pola, żeby to robić w języku polskim, bo tak to po prostu wygląda, jeśli chodzi o obszar technologii kosmicznych. Dlatego też to będzie tylko wprowadzone w języku angielskim. Aczkolwiek będą dodatkowe aspekty wielojęzyczności, no bo angielski to jest taki must have, ale jednak warto wyjść poza te ramy. Czyli rozumiem, że poza językiem angielskim będą prowadzone jakieś zajęcia z załóżmy języka polskiego, czy języków uczelni partnerskich? Tak, mamy tam jeden przedmiot. Jest to co prawda szkoła letnia, ale często w tych szkołach letnich jest nawet tutaj taki bardzo fajny, ciekawy przedmiot przez panią Anię Krukiewicz-Kacę prowadzony jako Space Dictionary, gdzie tych języków jest więcej. Więc coś takiego, takie aspekty też będą przemycone, aczkolwiek nie w tak dużej formie jak na przykład technologie, czy tam inżynierskie aspekty. W jakiej formie w takim razie prowadzone są te zajęcia? Jest to forma stacjonarna, zdalna, czy też hybrydowa? Co do zasady większość zajęć będzie prowadzona stacjonarnie. Jednak z racji tego, że część prowadzących będzie do nas przyjeżdżać albo będzie nas wizytować tylko w danym określonym okresie, na przykład tydzień lub 2, bo to będą czy to nawet z Politechniki Poznańskiej prowadzący, mamy profesora Kręca z telekomunikacji, czy to będzie dr Michael Armano z Europejskiej Agencji Kosmicznej, który jest u nas zatrudniony, to jednak oni będą przyjeżdżać na dany określony czas, więc część zajęć będzie również w formie hybrydowej, w sensie takiej, że może być jakiś, nie wiem, wykład online zrobiony, czy jakieś jedne zajęcia, jednak większość będzie to stacjonarna. Czy te studia będą w takim razie płatne? Studia są realizowane tak samo jak wszystkie inne u nas na AGH dla obywatelów Polski. Są one bezpłatne. Dla obywatelów spoza, tak, one są płatne.
Czy można je w takim razie studiować także niestacjonarnie? Na chwilę obecną nie mamy niestety opcji niestacjonarnej, aczkolwiek podczas uruchamiania studiów i jak ogłosiliśmy to już publicznie, dostaliśmy bardzo wiele zapytań od wszelakiej maści studentów, już może nawet nie tylko studentów, ale różnych zainteresowanych właśnie z chęcią podjęcia studiów niestacjonarnych, więc zaczęliśmy to mocno rozważać. Więc nie wiem, czy nawet od kolejnego cyklu nie spróbujemy wdrożyć takiej formuły. Jednak nie chcieliśmy wdrażać obu formuł po raz pierwszy, no bo też się uczymy i wiemy, że jakieś błędy tam zostały popełnione w programie, czy nawet jak będzie ułożony ten program, jeśli chodzi kiedy, jakie konkretne zajęcia, będziemy to iterować. No i nie chcieliśmy sobie jeszcze namnożyć tych problemów, że jeszcze zróbmy to niestacjonarnie. A będąc już w temacie kół naukowych i działalności i ogólnie całych tych studiów, jak wygląda sam proces rekrutacji? Kiedy on się zaczynał? Okej, rekrutacja ruszyła już od poniedziałku, jeśli dobrze pamiętam, był 13-14 stycznia. Nie pamiętam do kiedy, niestety. Wydaje mi się, że to jest jakoś krótko przed egzaminem, który mówiłem jest 7 albo 9 lutego. Także bardzo proszę, żebyście śledzili na bieżąco. Informacje są w rekrutacji AGH dostępne online, czy chyba na stronie CTK. Także można już się zapisywać na studia. Studia są dla osób, które mają już tytuł inżyniera. Aczkolwiek też były pytania, czy jak ktoś jest po informatyce stosowanej i nawet nie do końca jest tam tytuł inżyniera, czy może aplikować. Myślę, że chyba nawet na chwilę obecną tak. Będziemy rozważać później, czy te kompetencje inżynierskie można zaliczyć, patrząc na sylabus z pierwszego semestru takiej osoby, z pierwszego stopnia takiej osoby. Jest tam opłata rekrutacyjna, są zagadnienia, które będą poruszone na egzaminie. No są tam dosyć ogólnikowo, więc warto się jednak wczytać i przygotować troszeczkę szerzej. No po egzaminie myślę, że już później, tak jak mówiłem, na egzaminie poproszeni będziecie, żeby wskazać którąś ścieżkę kształcenia chcielibyście wybrać dla was jako docelową. No a później zobaczymy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile będzie osób na jedno miejsce, czy się w ogóle zapełni. Wszystko dosyć dynamicznie było rozwijane, także sami jesteśmy ciekawi, jak to wyjdzie. A czy te ścieżki kształcenia można ewentualnie zmienić w trakcie, jeżeli ktoś by uświadomił sobie, że na przykład ta konkretna ścieżka nie jest dla niego po pierwszym semestrze i uznałby, że na przykład z upstreamu woli przenieść się na downstream, bądź z biomedical przenieść się na upstream? Myślę, że tak, że jak najbardziej nie mamy konkretnych scenariuszy pod to rozpisane. Tutaj mówię, tutaj nas może trzymać trochę liczba osób w laboratorium, ile może przebywać w danym momencie, aczkolwiek liczbę osób mamy raczej zaniżoną, więc takie możliwości roszady będą możliwe. I też, tak jak mówię, my się szykujemy trochę na nieznane, czyli trochę wszystkie opcje są na stole. Nie mówimy na żadną nie, bo się uczymy, więc myślę, że jak najbardziej takie przejścia też będą możliwe, ale w jakiej skali, na którym etapie, to jest też jeszcze pewnie kwestia do uzgodnienia i zobaczyć, jak to będzie działać na żywym organizmie. Wspomniałeś o kompetencjach inżynierskich i się zastanawiam, czy są tutaj potrzebne jakieś dodatkowe specjalne umiejętności czy wiedza, żeby móc jakby aktywnie uczestniczyć w tych zajęciach i być pewnym wybrania tego kierunku, oraz czy osoby, które nie mają tych kompetencji inżynierskich, też mogą przystąpić do rekrutacji. Znaczy tak, odpowiadając najpierw na pierwsze pytanie, ja bym się nie bał, jeżeli ktoś, nie wiem, studiował taki kierunek inżynierski i może nie do końca to pasuje. W dobie teraz powszechnej wiedzy w internecie, którą można nadrobić bardzo, bardzo szybko, to kwestia motywacji, którą będziemy oceniać na egzaminie, tak? I już to widać wcześniej na wszelkiej działalności poza jakby tej standardowej podczas studiów. Więc ja bym się nie bał, to jest naprawdę kwestia tylko, czy się chce i ile się na to czasu chce poświęcić. Drugi aspekt dla nieinżynierów,
mamy zaplanowany, i to też jest w sylabusie, semestr zerowy wyrównujący, jednak on ruszy dopiero w przyszłym semestrze, w sensie nie semestrze teraz tym letnim, tylko semestrze zimowym. No bo licencjaty trwają 6 semestrów, więc to będzie taki naturalny przeskok do takich osób. To będzie semestr wyrównujący i on będzie ciężki. No tu nie będę owijał, bo jednak jeden semestr trzeba starać się spróbować zrobić inżyniera, albo żeby przynajmniej taką metodę analitycznego podejścia, bo to jest to, co jest jakby tym całym mianownikiem wspólnych studiów inżynierskich, takie analityczne podejście do rozwiązywania problemów. Żeby to zaszczepić, no ale niestety trzeba wyrównać trochę matematyki, fizyki, trochę wytrzymałości materiałów. No jest takich elementów, które no niestety trzeba mieć pewność, że przynajmniej taka osoba wie i czuje się w miarę kompetentnie, żeby nawet uczestniczyć w rozmowie. Tak? Wie, nie wiem, że materiał ma daną jakąś wytrzymałość i to się różni. Dlaczego się różni, co na to wpływa i tak dalej. A jak to obliczyć? No bo jak ktoś pójdzie i nagle dostanie prostostrzał i mechanikę orbit, no to może trochę to być ciężkie w tym wypadku akurat do nadrobienia. Także to jak najbardziej, rekrutacja będzie na to osobna i na chwilę obecną to już też może zdradzę dla tych osób, do których to dociera, dzisiejszy przekaz, że osoby, które będą na semestrze zerowym, przynajmniej decyzja na chwilę obecną jest taka, że będą automatycznie zakwalifikowane do kontynuacji na semestrze pierwszym. Znaczy nie muszą pisać egzaminu po semestrze zerowym. Na semestr zerowy owszem, gdzie będziemy patrzeć na motywację, no bo inżynierskich umiejętności nie bardzo możemy i zainteresowanie kosmosem, ale na semestr pierwszy już powinien być z automatu przydzielenia. Jak to jest z informatyką na, załóżmy, upstreamie? A jeżeli chodzi o języki, czy jest to prowadzone w jednym języku, czy są na przykład też wymagania jakieś językowe, bo wiem, że są kierunki tutaj na AGH, które nie posiadają informatyki w swoim komputerze. W upstreamie tak już informatyki nie masz, tam programowania może tak bardziej. Na downstreamie tak, tam jest dużo programowania i na chwilę obecną takim jednym z podstawowych języków, przynajmniej w większości przedmiotów, które będą wykorzystywane, będzie Python. I raczej nastawiamy się na to, żeby korzystać z jednych narzędzi, z jednego języka, no bo wtedy nie musimy nadrabiać znowu wyrównywania. Wiadomo, dobry programista szybko się spojrzy na kod i wie, szybko się nauczy składni. No jednak tutaj chcemy mieć już to oparcie, że nie musimy tego robić. Lecimy Pythonem przez cały cykl. No i mamy nadzieję, że po tym studenci też będą mieli taką wiedzę, że na rynku to też jest atrakcyjne. Czy te umiejętności informatyczne są wymagane do egzaminu? Na egzaminie są chyba 2 czy 3 proste pytania, ale one są proste. Takie, że każdy inżynier z podstawową wiedzą programowania powinien dać sobie radę. Nie ma tam pytań, nie wiem, proszę napisać składnię danej takiej funkcji i tak dalej, albo wskazać na różnicę między, nie wiem, obiektowym językiem programowania i tak dalej. Nie ma takich technikali. Te rzeczy będą inaczej. Inżynierowie już powinni mieć tą podstawową wiedzę, a my już będziemy taką czysto aplikacyjną rozwijać podczas musimy pamiętać, to jest 2. stopień, nie? Więc już część wiedzy powinna być. Czyli tutaj różnica na przykład tym, że ktoś nie uczył się Pythona, tylko miał C++ przez całe studia, nie będzie wpływała na test. Nie, myślę, że nie. To zajmie komuś dodatkowy tydzień czy 2 tygodnie, żeby się przystosować do języka, a w wielu aspektach u nas na uczelni też jest wykorzystywany MATLAB. Przeskok z MATLABa do Pythona jest w miarę też przyjemny, prosty. Zresztą są biblioteki, które można korzystać, podobne do macierzowych aspektów, takich, które się wykorzystuje w MATLABie. Także wydaje mi się, że nie. To nie jest takie ciężkie, jak ktoś wie, albo inaczej ma wiedzę z algorytmiki, bo to bardziej chodzi na to algorytmikę niż jakąś składnię. To później jest kwestia, jaki jest zapis. Zapisu można łatwo się nauczyć, podszkolić się i później płynnie realizować projekt. Czy istnieje w takim razie jakaś forma przygotowania, jakieś materiały, które są dostępne przed właśnie przystąpieniem do tego toku studiów, które by uzupełniały tą wiedzę? Czy to jednak leży po stronie studenta i tak jak mówiłeś, jego motywacji, żeby nadgonić
ten materiał? No niestety w tym momencie jest to drugie, tak, czyli leży to po stronie studenta, aczkolwiek wydaje mi się, że wyjdziemy tutaj już przynajmniej w kolejnym cyklu, już teraz nie damy rady, ale po pierwszym cyklu zobaczymy po pierwsze, jak się rozkładają umiejętności, kompetencje tych ludzi, którzy się dostali, gdzie są braki, no i czy może powinniśmy my to wyrównać wcześniej, albo już zmodyfikować program na kolejny cykl. Program na pewno będzie modyfikowany, to już wiem, bo już mamy pewne pomysły. Teraz trochę jak zaczęło się wszystko składać w jedną całość, to widzimy, że pewne rzeczy można już poprawić, no ale będziemy iterować tak na bieżąco. No i to też wyjdzie na to, żeby zobaczyć, czy my jesteśmy w stanie przygotować już jakieś materiały wstępne, żeby wyrównać nawet materiały do egzaminu, patrząc na tym, jakie będą wyniki z tego egzaminu. No po to jednak, żeby otworzyć szansę i dla tych osób, które chcą i poświęcą na to czas, no to żeby to jednak było premiowane i później łatwiej będzie studiować zresztą. A co w takim razie, Krzysztofie, powiedziałbyś takiego, co mogłoby najbardziej zachęcić studentów do studiowania na przykład upstreamu, downstreamu, czy ogólnie wybrania tych studiów, takich jakieś ciekawe przedmioty, czy jakieś ciekawe laboratoria, które mają być prowadzone? Co jest takiego, myślę, przełomowego w tych studiach, poza samym konceptem ich? Znaczy wydaje mi się, że osoby, które są w to w dużej mierze zaangażowane, to powinno być ciekawe dla osób. Nie chcę wskazywać na żadną ścieżkę kształcenia, bo jest to bardzo, bardzo osobliwe i każdy może wybrać coś innego. I każda jest ciekawa dla innej osoby. I nawet jak tutaj ze studentami rozmawiam, to też staram się raczej nie ukierunkowywać, tylko pokazywać dobre aspekty z każdego, z każdej z tych ścieżek kształcenia. No każdy musi, sylabusy są dostępne, możecie się przez nie przeklikać, przeczytać, co jest tam w kontencie i na podstawie tego starać samemu się ocenić, co dla was będzie najciekawsze. No ale tak jak mówię, te osoby, tak jak już mówiłem wcześniej, czy tutaj no z ESY, czy z ISRO, czy z firm, no Intel, Cloudflare, Creotech, no tego jest trochę, czy nawet jak nie będą jakieś, nie wiem, cały przedmiot prowadzony, ale na pewno będą wykłady gościnne, zresztą my już realizujemy dużo wykładów gościnnych na CTK, czy mamy właśnie z CBK, ludzi również prowadzących zajęcia u nas. No to są jednak wiedza praktyków. To jest taka wiedza od praktyków. Wydaje mi się, że to, co studenci zawsze chcą, to zobaczyć, jak coś już działa, nie? Ktoś, co już zrobił, a nie teoria tylko rozwijana na jakiejś książce. Także wydaje mi się, że to jest ciekawe i ja sam rozmawiając z tymi osobami, tworząc ten kierunek, ja sam się dużo uczyłem i tak szczerze sam bym się zapisał na to. I no, nie ukrywam, że może gdzieś tam będę podsłuchiwał na niektórych wykładach, chodził, bo to jest wiedza, która jest, no, wydaje mi się naprawdę dosyć ciekawa. Mówiąc szczerze, mnie również przekonałeś. Więc teraz chciałbym się dowiedzieć, jak aplikować na te studia, ponieważ wiemy, że rekrutacja się rozpoczęła, ale zastanawia mnie, co jest potrzebne, jakie dokumenty do złożenia, jak ten proces wygląda. Kurczę, teraz trochę mnie zagiąłeś, bo szczegółów, jakie dokumenty są, nie znam, bo nie wiem na przykład, czy trzeba dyplom już skan załączyć w procesie rekrutacji. Tu będę odsyłał jednak do strony internetowej, bo tam jest to spójne dla całej uczelni, jest to realizowane praktycznie tak samo. Kryteria są, mówię, głównym celem jest podejść do egzaminu. Tutaj też były pytania, jeśli chodzi o, to nawet mówię do studentów, którzy pisali też maile zainteresowani, jak będzie weryfikowany język angielski. Tu, jeśli dobrze pamiętam, to podczas wpisu trzeba pokazać po prostu certyfikat na znajomości na poziomie B2, jeśli dobrze pamiętam. No ale egzamin też jest w języku angielskim, także wydaje mi się, że to już samo przez siebie będzie odpowiadać na to pytanie. Ale czy są pozostałe? Wiem, że jest opłata rekrutacyjna, ale czy są jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, czy widziałem, że tam się chyba w ogóle do rekrutacji loguje pułapem, także to chyba też już wiele rzeczy jakichś prawno-administracyjnych załatwia, ale to jednak odsyłałbym na stronę internetową. Jak coś jest niejasne, to oczywiście piszcie. Czy są już jakieś plany na przyszłe studia licencjackie czy doktoranckie związane z kosmosem? To jest bardzo dobre pytanie. Plany są, ale nie wiemy, kiedy je wdrażać.
Myślę, że w ogóle doktoraty kosmiczne to można już, czy tam w obrębie kosmosu już realizować. Tych tematyk jest bardzo dużo i tutaj też zachęcam jednak do zaangażowania przyszłych studentów, przyszłych doktorantów. Studia licencjackie to jest odrębny temat i jeszcze nie mamy do końca decyzji, czy powinniśmy to robić, czy nie. Bo są dwa aspekty. Jeden aspekt jest taki, że jednak na studia już te magisterskie są ludzie, którzy mają dosyć mocną wiedzę jednak z tego pierwszego stopnia inżynierskiego. Te kompetencje na przykład elektroników, nie wiem, czy nawet programowania. No wiele osób nawet w ogóle po pierwszym stopniu idzie już do pracy, bo ich kompetencje na tyle są wystarczające, że są w stanie to zaaplikować. I no teraz tworząc technologię kosmiczną, my poniekąd zabralibyśmy na przykład tych potencjalnych programistów. No nie nauczymy wszystkich tak programować, no bo będziemy mieć aspekt technologii kosmicznych. Czy w innych, nie wiem, chemików na przykład, nie? To podobnie może być. I tak to praktycznie się tyczy każdego chyba studia na pierwszym stopniu. Drugi aspekt, który mówi zaś za technologiami kosmicznymi, no jest taki, że no jednak na tym drugim stopniu trochę będziemy tracić, może nie tracić czasu, to jest złe słowo, ale musimy wyrównać program. Nie? No takie podstawy, no znowu powtórzyć trochę fizykę, tam pojawi się przedmiot z astrofizyki, pojawi się przedmiot z materiałów, co prawda w aplikacjach kosmicznych, nie? No ale znowu to może być poniekąd powtórzenie do niektórych mechanika płynów, znowu to będzie powtórzenie. Więc to też myślę, że to będzie jeszcze mocno rozwojowe w zależności od tego, jak te ścieżki kształcenia będą się rozwijać. Na innych uniwersytetach, no często na przykład sam przedmiot Rocketary Dynamics są 1, 2, 3 i 4, nie? Przez 4 semestry. No u nas nie mamy 4 semestrów na to. No i to wtedy na przykład budzi jakby potrzebę, że okej, idziemy tylko na konstruowanie urządzenie takie typowe upstream, ale tu już wtedy możemy zaczynać od pierwszego stopnia, na przykład konkretnie pod Rocketary Dynamics, nie? Ale no to jest jeszcze nie ten etap dla nas. Najpierw zróbmy drugi stopień dobrze, a później zobaczmy, gdzie w tym pierwszym stopniu moglibyśmy potencjalnie zaistnieć, ale wydaje mi się, że na chwilę obecną jest lepsze czerpanie bo mamy bogatą ofertę studiów na AGH na pierwszym stopniu, żeby czerpać z wiedzy tych inżynierów już, którzy tutaj się kształcą. No dobrze, to jeszcze tak ostatnie pytanie. Czy będą różnego rodzaju zajęcia prowadzone na przykład tutaj w tej budynku Centrum Technologii Kosmicznych? Bo studia, z tego co wiem, mają być głównie na Wydziale Wymir. Natomiast to tutaj czy będą po prostu prowadzone jakieś laboratoria w tym budynku, czy może jakieś dodatkowe zajęcia, czy może w habitacie? Znaczy tak, to jest sprawa też jeszcze mocno rozwojowa w niektórych tych aspektach. No jesteśmy teraz w Space Edu Labie, który ma być też takim jednym jakby z centralnych punktów, jeśli chodzi o podkształcenie, ale takie szersze kształcenie niż powiedzmy typowo inżynierskie. Mamy tutaj kilka laboratoriów czy to z Wimiru, z robotyki, czy no jest tworzony habitat tak, do misji analogowych w ramach CTK. I tam są już zaplanowane, zresztą tam są dosyć duże sale, niektóre, gdzie studenci będą mogli pracować i realizować swoje projekty. Przy czym też część z tych rzeczy dopiero jest mocno rozwijana. Budynek istnieje od 2-3 miesięcy, więc no, część dofinansowania dopiero trafia, część dopiero się rozwija. Część laboratoriów, i to też identyfikujemy, bo zresztą część prowadzących jest z różnych wydziałów, więc część z nich ma już laboratoria i z nich będziemy korzystać, no bo prowadzący już mają jakieś dane, nie wiem, czy sprzęt komputerowy, czy sale laboratoryjne. No musimy jakoś to też spróbować się pogodzić z innymi wydziałami, żeby to realizować. Także to też jest mocno zależne od tego, jaki konkretnie przedmiot, co jest do niego potrzebne, czy na przykład, no nie, tak jak do mechaniki płynów, no to warto mieć jednak jakąś komorę przepływową, żeby tej mechaniki płynów pokazać. No ale to też są rzeczy, które już na uczelni też są dostępne. Podsumowując, jakbyś chciał jeszcze w 2-3 zdaniach przekonać naszych studentów do dołączenia na kierunek Space Technologies, jak byś to zrobił?
Czy to jest ciekawy aspekt, aczkolwiek nie wiem, czy bym jednak tego nie odwrócił, bo wydaje mi się, że my szukamy tej motywacji. Jak ktoś nas już ogląda i słuchał, my job here is done. Że jeżeli jesteś zainteresowany kosmosem, nie zastanawiaj się o przychodzi. Myślę, że tak. Trochę tak to jest, że jak ktoś już jest zmotywowany, no to będzie szukał dalej, będzie szukał okazji do tego, żeby się zarekrutować. Tak, bo słuchajcie, jak ktoś jest zainteresowany kosmosem i szuka większej wiedzy w temacie kosmosu, to naszym zadaniem było jakby zebrać kadrę w tych aspektach, których to może być ciekawe, ludzie, którzy mogą na ten temat coś powiedzieć, ale praktyków też, nie? Jeżeli ktoś nie chce kosmosu, no to nie przejdzie chyba niestety przez egzamin, bo tam są pytania też już obecnie z kosmosu. Aczkolwiek jeżeli ktoś dopiero co zaczyna się interesować, a ma motywację ku temu, to wydaje mi się, że jest w stanie to szybko nadrobić. Czyli jeżeli załóżmy i ktoś jest zmotywowany i napisze bardzo dobrą mowę motywacyjną bezpośrednio na egzaminie, ale zadania mu pójdą średnio, to też ma szanse pewnego rodzaju, minimalne, ale jakieś są. Szanse są zawsze. Dopóki nie ma wyników, to szanse macie cały czas. Wydaje mi się może jedynie co do osób, które wydaje się, że kosmos jest odległy, to jednak powiedzieć, że to nie jest taka prawda. Zresztą wysyłamy drugiego teraz człowieka. Pan Sławomir Różański będzie leciał niedługo i będzie leciał z eksperymentem z AGH. Coś, co wydawało się dla mnie, jako zaangażowany w ten projekt, pewną abstrakcją 2 lata temu. Ale leci tam 8-9 innych eksperymentów z Polski, także nasze zaangażowanie Polski rośnie w kosmosie. Wydaje mi się, że to jest tylko początek. Patrząc na niektóre firmy, jak się dynamicznie z polskiego segmentu rozwijają w kosmosie, to znowu to jest tylko początek. I no wiadomo, zawsze jest ciężko zrobić ten pierwszy krok. I nawet jak ja jestem w projekcie, no to też było ciężkie, no bo realizowaliśmy się projekt ucząc na błędach. Zresztą pozdrawiam cały zespół, bo to była niesamowita ścieżka. I wydaje mi się, że wszyscy ludzie, którzy są w tych kołach naukowych, zresztą teraz SATLAB może już częściowo świętować, no niesamowita rzecz, tak? Pierwszy satelita z AGH wystrzelony i to przez studentów, nie? Więc dla ludzi, którzy w teorii mają zerową wiedzę na ten temat startując, nie? Jednak się sami dokształcają, uczą i tylko kwestia motywacji. Więc wydaje mi się, że po prostu trzeba wierzyć w siebie. Dziękujemy Ci bardzo w takim razie za rozmowę, Krzysztofie. Było bardzo miło Cię tutaj gościć w EduLabie. Cieszymy się bardzo, że AGH rozwija nowe ścieżki, nowe kierunki związane z kosmosem. Więcej informacji można znaleźć na ten temat na stronie CTK, Centrum Technologii Kosmicznych AGH. I dziękujemy bardzo jeszcze raz. Tak jak widzicie, jeżeli wydaje wam się, że kosmos jest odległy, to na AGH jest on na wyciągnięcie ręki. Dziękujemy. Dzięki, zapraszam.